Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro i nic wielkiego się nie wydarzyło. Ten sam kubek, te same nawyki, te same wyniki. A co jeśli najmniejsza zmiana w codziennym rytmie uruchomi efekt kuli śnieżnej i za rok nie poznasz swojego życia? Dziś przejdziemy przez nawyki warte miliony Briana Tracy, tak jakby to była instrukcja obsługi Twojego potencjału. Zrozumiesz, co Cię blokuje, jakie nawyki działają na Twoją korzyść, a które po cichu Cię sabotują i przede wszystkim, jak wprowadzić zmiany małymi krokami w codziennych wyborach. Część pierwsza. Osobista samokontrola i siła umysłu. Kiedy Tracy opowiada o możliwościach ludzkiego mózgu, łatwo machnąć ręką. Większość z nas nie korzysta z całego swojego potencjału. Naukowcy szacują, że aż 95% tego, co robimy każdego dnia, to automatyczne reakcje, nawyki, odruchy, rzeczy, nad którymi nawet się nie zastanawiamy. I teraz wyobraź sobie, że część tych odruchów powstała, kiedy miałeś 5 czy 7 lat. Może ktoś powiedział Ci wtedy, Ty to zawsze się mylisz, albo nie wychylaj się, albo lepiej nie próbuj, bo narobisz kłopotów. Te zdania wchodzą w człowieka głęboko, tworzą 2 rodzaje strachu: przed porażką i przed odrzuceniem. A potem w dorosłym życiu zaczyna to działać jak hamulec ręczny. Ostatnio miałam okazję być u mojego brata na wywiadówce. Jedna z mam powiedziała, że jej syn do niczego się nie nadaje. Zrobiło mi się żal chłopaka, bo jak on ma się starać, jeżeli od najbliższych osób słyszy takie słowa? Nawet kiedy wiesz, że mógłbyś zrobić więcej, jakaś część ciebie mówi: nie ryzykuj, nie wychodź przed szereg, nie rób sobie wstydu. A kiedy masz poczucie, że wszystkim steruje praca, szef, rachunki, łatwo wejść w tryb bezradności. To moment, w którym człowiek przestaje decydować, a zaczyna reagować. Tracy tłumaczy, że każdy z nas ma 3 wewnętrzne obrazy siebie i to one kierują zachowaniem. Pierwszy to idealne ja, ta wizja, w której widzisz siebie za kilka lat. Spokojniejszym, bardziej odważnym, bardziej konsekwentnym. Drugi obraz to to, co naprawdę o sobie myślisz. Ten wewnętrzny głos, który mówi: dam radę, albo to nie dla mnie. I to właśnie ten obraz decyduje o działaniach. Samoocena, czyli to, jak bardzo lubisz siebie. Tracy pisze, że to fundament wszystkiego, bo im bardziej człowiek lubi samego siebie, tym mniej boi się próbować. Do tego dochodzą 4 prawa, które działają niezależnie od tego, czy je znamy. Jeśli powtarzasz pewne działania, zawsze dostaniesz powtarzalne efekty. Im większe poczucie kontroli, tym większe poczucie szczęścia. To, w co wierzysz, w Twojej głowie staje się prawdą, a to, czego się spodziewasz, bardzo często się spełnia. To potrafi działać jak autopilot. Prowadzi Cię tam, gdzie często nawet nieświadomie patrzysz. Pierwszy krok to praca nad samooceną. Tracy proponuje coś zaskakująco prostego. Powtarzanie zdania lubię siebie codziennie przez kilka minut. To działa, bo zastępuje te wszystkie stare głosy, które wciąż w nas siedzą. Drugi krok to odzyskanie kontroli. Zamiast mówić: szef mnie wyprowadził z równowagi, powiedz: to ja odpowiadam za to, jak reaguję. Takie zdania przywracają poczucie wpływu. Kolejna rzecz: wizualizacja. Wyobrażaj sobie, że dobrze sobie radzisz przed sytuacją, nie po. Tak przygotowują się sportowcy, muzycy, chirurdzy, bo mózg naprawdę reaguje na to jak na trening. Możesz też spisywać wartości, które chcesz wzmacniać: cierpliwość, odwaga, konsekwencja. I w codziennych sytuacjach zachowywać się tak, jakbyś już je miał. Z czasem zaczynają być naturalne. Zobacz mój odcinek o tym, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Część druga. Zdobywanie bogactwa i rozwój zawodowy. Wiele osób powtarza: zarabiam więcej niż kiedyś, a i tak nic nie zostaje. To nie przypadek. To prawo Parkinsona. Wydatki rosną razem z dochodami. Jeśli nie zmienisz nawyków, każda podwyżka będzie tylko krótkim oddechem.
W pracy często wybieramy zadania, które łatwo wykonać, zamiast tych, które naprawdę przybliżają nas do celu. Możemy być zajęci godzinami, bez żadnego postępu. Dochodzi do tego jeszcze jeden problem. Większość ludzi nie planuje swojej kariery. Nie zastanawia się, jakie umiejętności chcą rozwijać, ani gdzie chcą być za 5 lat. Po prostu reagują na to, co się dzieje. Kiedy Tracy analizował historię ludzi, którzy doszli do bogactwa od zera, zobaczył wspólny wzór. Ci ludzie nie byli ryzykowni. Nie mieli też geniuszu do biznesu. Mieli nawyki. Po pierwsze, byli bardzo oszczędni. Nie czekali, aż coś zostanie, tylko odkładali. Po drugie, rozwijali karierę, biorąc więcej odpowiedzialności. Nie czekali, aż ktoś ich zauważy. Tutaj jest dosyć kontrowersyjny wątek. W wielu książkach przewija się ta sama rada. Przychodź do pracy wcześniej, zostawaj dłużej, pracuj intensywniej niż inni. Brzmi jak droga do sukcesu. Ale w praktyce bywa bardzo różnie. U części osób to faktycznie zadziała. Są branże, w których dodatkowa praca przekłada się na doświadczenie, projekty, awanse. Ale spójrzmy na to uczciwie. Jest wiele miejsc, w których zostawaj dłużej oznacza tylko tyle, że będziesz robić więcej za te same pieniądze. Nawet sama konstrukcja stanowisk w gastronomii, w produkcji, w opiece zdrowotnej, w wielu administracyjnych rolach. Zostanie dłużej nie sprawi, że ktoś zobaczy w tobie potencjał. Często sprawi jedynie, że będzie się tego od ciebie oczekiwać. I tu pojawia się ważny temat. Nie każdy może zmienić pracę z dnia na dzień. Czasem blokuje sytuacja zdrowotna, czasem rodzinna, czasem kredyt, który nie pozwala na ryzyko. Czasem po prostu żyjesz w miejscu, gdzie ilość ofert jest mocno ograniczona. I warto to powiedzieć głośno. Nie każda rada, nawet jeśli pochodzi z dobrej książki, pasuje do każdej sytuacji. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka. Pracowitość jest ważna, a kult pracy nie. On bardzo szybko prowadzi do wypalenia. Po trzecie, stosowali coś, co Tracy nazywa teorią klina. Z każdej nadwyżki finansowej odkładali połowę. Podwyżka, połowa na oszczędności. Premia, połowa na oszczędności. To niewielkie decyzje, które przez lata robią gigantyczną różnicę. Możesz zacząć od automatycznego oszczędzania części dochodu. Nie zastanawiać się nad tym. Ustawić przelew i zapomnieć. Kiedy dostaniesz nadwyżkę, zatrzymaj połowę. Drugą połowę wydaj na przyjemności, poprawę jakości życia. Wprowadź metodę A, B, C, D, E. Zanim zaczniesz dzień, zapisz wszystko, co masz do zrobienia i oznacz zadania, których niewykonanie miałoby poważne konsekwencje. Zrób je jako pierwsze. Nie zaczynaj niczego z niższej kategorii, dopóki te z wyższej nie są wykonane. Codziennie przepisuj swoje cele w zeszycie, w czasie teraźniejszym, jakby już były faktem. Zarabiam, prowadzę, pracuję jako. To kierowanie uwagi w stronę tego, co naprawdę ważne. I jeszcze jedna rzecz. Wybierz jedną umiejętność, której opanowanie podniosłoby Twoją wartość najbardziej. Pracuj nad nią codziennie, choćby przez 20 minut. W ciągu kilku lat możesz znaleźć się w top 10% swojej branży. A jeśli dużo jeździsz samochodem, korzystaj z tego czasu. Słuchaj audiobooków z branży, podcastów, wykładów. To coś, co Tracy nazywa uniwersytetem na kołach. Odsyłam do filmu o zasadzie Pareto. Tam mówiłam, że niewielka część działań przynosi większość efektów. Część trzecia. Relacje, zdrowie i charakter. Możesz mieć świetną karierę i dobre finanse, ale jeśli relacje leżą, a ciało wysyła sygnały ostrzegawcze, nie będzie to życie, o które walczysz. Tracy zwraca uwagę na coś prostego. Większość ludzi nie słucha. Po prostu czeka na swoją kolej, żeby opowiedzieć coś o sobie. Do tego coraz trudniej utrzymać równowagę między pracą a domem. Wracasz zmęczony, robisz jeszcze kilka rzeczy i nagle dzień się kończy, a ty nawet nie pamiętasz, o czym rozmawiałeś z bliskimi. W zdrowiu wygląda to podobnie. Wiesz, co powinieneś robić. A potem przychodzi wieczór i wybierasz to, co szybkie i wygodne. Ile twojego szczęścia wynika z ludzi, którzy są obok? Większość. I właśnie dlatego nawyki w relacjach są bezcenne. Krótka scena z życia. Kolacja.
Ania wraca po długim dniu. Tomek zaczyna opowiadać o problemie w pracy. Ona już ma na końcu języka poradę, ale zatrzymuje się na 3 sekundy. Patrzy mu w oczy i pyta, co dokładnie cię w tym najbardziej męczy? On mówi szerzej. I nagle nie potrzebuje rady. Potrzebował, żeby ktoś go naprawdę usłyszał. To te 3 sekundy, których nam brakuje. Możesz je trenować. Następną rozmowę zacznij od uśmiechu. Wsłuchaj się w słowa i w ciszę między nimi. Zanim odpowiesz, policz w głowie do 3. Potem dopytaj, co masz na myśli? Albo, a co dalej? Jeśli pojawi się okazja, pochwal konkretną rzecz, którą dana osoba zrobiła dziś dobrze. Nie, jesteś super, tylko doceniam, że zrobiłaś pyszny obiad. Poczucie bycia ważnym to jest paliwo. Jest 5 zachowań, które potrafią zmienić dynamikę w domu, w pracy, w przyjaźniach. Pierwsze to akceptacja. Prosty gest, uśmiech, powitanie. To sygnał. Jesteś dla mnie ważny. Drugie, wdzięczność. Natychmiastowe dziękuję, nawet za drobiazgi. Trzecie, podziw. Zauważenie tego, co ktoś robi dobrze. Ludzie potrzebują być widziani. Czwarte, chwalenie. Konkretne, krótkie zdania. Podoba mi się, jak to załatwiłeś. Super to wytłumaczyłeś. I 5. Słuchanie. 3 sekundy pauzy po tym, jak ktoś kończy mówić. To drobiazg, ale działa jak otwarcie przestrzeni. Równowaga. W pracy praca, w domu dom. Brzmi jak truizm, ale ile razy siedzisz przy stole, a głową wciąż w arkuszu? Wypróbuj dziś prostą rzecz. Po wejściu do mieszkania odkładasz telefon dla tych, którzy na ciebie czekają. Zobaczysz, jak szybko jakość rozmów rośnie, kiedy uwaga jest w jednym miejscu. Zdrowie to fundament i sprowadza się do jednego prostego równania. Jedz mniej, ruszaj się więcej. Pij wodę, śpij 7-8 godzin, wstań trochę wcześniej, żeby mieć chwilę ciszy na myślenie. A jeśli chodzi o charakter, odważni ludzie nie rodzą się odważni. Odwagę ćwiczy się tak samo jak mięśnie, robiąc małe rzeczy, których się boisz. Tracy zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Lojalność. Lojalność wobec rodziny, partnera, przyjaciół, firmy, ludzi, z którymi pracujesz. To jeden z najbardziej niedocenianych nawyków. I ostatnie. Wytrwałość. Nigdy się nie poddawaj. Każdy krok wzmacnia Twoją wiarę w siebie. Z tego filmu dowiadujesz się, że większość Twoich działań to nawyki i że możesz je świadomie zmieniać, że odpowiedzialność jest sposobem na odzyskanie wpływu, że oszczędzanie działa, gdy jest automatyczne i konsekwentne, że kariera rozwija się wtedy, gdy codziennie robisz coś ważnego, nie tylko pilnego, że relacje i zdrowie są podstawą każdej większej ambicji i że niezależnie od tego, gdzie zaczynasz, możesz stworzyć zupełnie inną przyszłość. Jaki nawyk chcesz świadomie ćwiczyć przez najbliższy tydzień? Napisz w komentarzu. To często początek dobrej zmiany. A jeśli chcesz regularnie wracać do analiz książek, które uczą konkretnych, działających narzędzi, zasubskrybuj kanał Czytam i Działam.